A na to wszystko wpada sprawa Sienkiewicza. Sienkiewicz to był przewodniczący regionalnej, Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego, to się chyba u nich nazywało, bo to MKR-y były tak. W Jastrzębiu, gdzie był pierwszy strajk na Śląsku. I był to człowiek partii. I ja nie myślę, tak jak myśleli, jak mówią wszyscy, że on od początku był po prostu ustawiony przez partię do rozbijania Solidarności. Nie, ale on chętnie nadstawiał ucha temu, co mówił Żabiński, sekretarz KW w Katowicach, a to był beton jak na owe czasy. On chciał już doprowadzić do rozgrywki. Myślę, że tym oni się różnili. Jedni chcieli zaraz, a drudzy chcieli poczekać z tą konfrontacją. No ale i on tarł na rozłam, chwytając, ściągając, rozszerzając ten swój jastrząb daleko, daleko, to jastrzębie poza wszystkie granice, cały kraj obejmował. Chciał po prostu zorganizować taki region górników, a przy okazji inne zakłady, nie tylko górników. I po prostu w ogóle nie przyjeżdżał na komisję krajową, wysłał takiego faceta, udzielał wywiadów, których Okora atakował niesłychanie ostro. Ponieważ władza w tym czasie przeprowadzała atak na KOR, więc to było takie kryterium jakby, stosunek do KOR-u w tym czasie. I Komisja Krajowa zażądała, żeby Sienkiewicz przyjechał na Komisję Krajową. Sienkiewicz nie przyjechał. Przysłał przez tego swojego człowieka kasetę magnetofonową. A to na takim, bo żeby to jakoś usprawnić, te posiedzenia Komisji Krajowej, myśmy powołali taką 11, która przygotowywała posiedzenia. No i na tej 11 ten facet z Jastrzębia, górnik, kładzie ten magnetofon, włącza i brzmi stamtąd tekst. Lechu. Spory między nami. Wyraźnie jest to list wodza do wodza, który kramnoli tam jakieś komisje krajowe, jakieś władze, to nie ma w ogóle znaczenia. Są jakieś spory między nami, między Lechem a Sienkiewiczem. No więc 11 zawrzała i postanowiono, że się go ostro potępi. Powiadam, ludzie na razie stoją za nim górnicy. Na razie on jest przywódcą regionu. Nie można, atak na niego jest rozbiciem związku. Trzeba powołać komisję, która tą całą sprawę. Rzeczywiście to, co on publikuje w prasie, się później okazało, tam uchwały zarządu regionalnego, takie ideologiczne podejmował bez udziału zarządu regionalnego, a po prostu pisali mu je redaktorzy partyjnej gazety i były one straszne, antysolidarnościowe, przerażające. Od początku taką politykę prowadził. No, trzeba powołać komisję, która tam pojedzie, która zbada sprawę i jakoś tak ją postawi, aby to była sprawa Sienkiewicza, a nie sprawa całego regionu. No, zgodzono się ze mną. Powołujemy tę komisję. No i staje na sprawie Komisji Krajowej sprawa, żeby powołać komisję. I ustaliliśmy jeszcze po drodze, że będzie z tym jakaś taka uchwała o powołaniu komisji. I tak uzgodniłem z takim prawnikiem, który tą uchwałę projektował, czytają tą uchwałę. Ja słyszę, a tam oni powołują sąda i już i wyrok wydali, bo całe to dopieprzanie Jastrzębowi, aż kurz leci po lesie. No więc wychodzę na trybunał i tłumaczę, że nie można powołać sądu i jednocześnie podyktować mu wyroku. I mówię jeszcze raz, że przecież to jest Jastrzębie, cały region, że nie można się konfliktować z całym regionem pod żadnym pozorem. Komisja Krajowa jako region, że to musi być sprawa Sienkiewicza, a nie sprawa regionu. I niech jedzie sama komisja. Zgodzono się ze mną. No ale ten facet z Jastrzębia chce zabrać głos i coś przemówić. No, chce zabrać głos, niech mówi. On zaczął mówić. Jak tylko on zaczął mówić, no to zaraz się zgłosili ci, którym on nacisnął na dzyndzel. Pierwszy Rozpłochowski z Katowic, bo go obraził, on musi wystąpić. Kolejno występują, przypieprzają Jastrzębowi, sala się hajuje. A na nieszczęście trzeba powiedzieć, że tak jak wieczór zbierała, jak 11 zbierała się następnego dnia rano, podejmowała uchwały, treść uchwał i gdzieś tak koło 2 w nocy ludzie szli spać, a zostawali ci, co mieli redagować. Często ja sam. O 7 ja ich budziłem i dawałem im do przeczytania ten tekst. To po 3-4 takich nocach, to jak był jakiś taki fragment obrad, w którym się nic nie działo, to ja zasypiałem. No to zasnąłem akurat w tym momencie, kiedy ci zaczęli tam przypieprzać Jastrzębiowi. Jak się obudziłem, to oni już uchwalili tą uchwałę potępiającą Jastrzębie. Ja bym się nie ruszył, no już trudno. Nie można reasumpcji uchwały raz po raz robić, bo przed chwilą była ta sprawa ze zniesieniem branż.
Więc milczę, ale przylatuje do mnie przewodniczący Zarządu Regionalnego z Legnicy, górnik Sawicki. I mówi, górnik miedziowy. I mówi, Jacek, będzie wojna, górnicy ruszą za tym Sienkiewiczem. No ja ci to mówię, słowo honoru ci daję, no. Odpieprzamy górników. To jest 100%. Ja do tego regionu z tym nie pojadę. No, co robić? Władze i przemawiać. W napięciu. Tak? Mówię, zaraz powiem, Sawicki, reasumpcja uchwały, nowa uchwała. I tak obradowaliśmy.